Siemanko, dzisiaj bez sesji, dopiero wróciłem z weekendowego wypadu, natomiast chciałem się tutaj podzielić zagraniem. Ogólnie zagranie wyglądało tak, że nie byłem pewny co do tego kierunku tutaj, już wam mówię o co chodzi. Już wiem, mówię o co chodzi, tylko narzędzie odpalę do nagrywania, znaczy do rysowania. I teraz tak, cały czas miałem z tyłu głowy jakieś zejście, z tego względu, że zobaczcie, po jedynce ta świeczka mnie troszkę jakby zbiła z tropu, bo co nowy high, jak wiecie, tutaj ja shortuję, tak? Znaczy staram się szukać shortów, chyba że jest mocne momentum, odwracam myślenie i rozgrywam longi. Natomiast ta świeczka wyglądała wcześniej coś takiego tutaj, nie? Znaczy odwrotnie. Ta świeczka wyglądała wcześniej tak. Więc docelowo zaczęło się mocno pod spadki i pod weryfikowanie tego low, nie? No ale dobrze, że się wstrzymałem, bo zobaczcie jaka sytuacja jest teraz. Natomiast ten impuls, rozgrywałem tutaj shorty w tym miejscu gdzieś. Jestem na minusie aktualnie, minus 111 w zamkniętych pozycjach, bo szukam shortów na potwierdzenie tego impulsu, wiadomo. Natomiast w porę zauważyłem temat taki, że wczorajszy close, znaczy piątkowy close został przetestowany, tak? Było tutaj momentum, które zrobiło breakout tego piątkowego close, no i fajny setup na wzięcie tutaj high, nie? Ok, tu nie wzięli high, przed high mocno wykres odbił, tak? Mocna reakcja, więc oczekiwałem tutaj w okolicach VWAP-a reakcji na ponowienie, tak? I weryfikowanie low. Jak wiecie, ja rozgrywam między low a high. Każdy dzień jest u mnie rozgrywany między weryfikacją high a low. W mocnym trendzie staram się szukać weryfikacji w danym kierunku, tak? No i tak to wygląda tutaj, nie? Tutaj mam teraz maksymalny target ustawiony po jedynce. No, ta jedynka jest kurewsko mocna, więc nie wiem ciężko mi powiedzieć co teraz będę robił, będę improwizował, nie? Czy będę zamykał, poczekam na korektę, będę znowu wchodził, czy będę trzymał tego trade'a bez względu na wszystko, więc zobaczymy jak ta sytuacja się potoczy, ale zobaczcie jaki wystrzał mocny. Nie wiem na tą chwilę, czy się coś wydarzyło, czy na rynku, czy jakiś news, czy jakiś tweet. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ponieważ dosłownie 10 minut temu siadłem na rynek. Setup był na shorty tutaj, tak? Mniej więcej ja chyba tutaj gdzieś w tych okolicach, zaraz, gdzieś tutaj koło VWAP-a chciałem zebrać shorty, natomiast z tyłu głowy miałem tutaj breakout, natomiast nie chciałem longów zbierać, jeżeli poniżej VWAP-a, tak? Wiadomo, nie chciałem tych longów zbierać, więc poczekałem sobie i zacząłem sobie zbierać gdzieś z tych rejonów, zacząłem sobie zbierać, dokładać od jednego mikrokontraktu. W tej chwili mam 3, dlatego cena mi się po prostu tu podnosiła, tak? Jeżeli dokładałem coraz wyżej, nie, to cena mi się uśredniała w górę, więc dokładałem do zyskownych i dlatego tak to wygląda. Pokazuję miejsce, wejście tutaj, a wejścia oryginalne były tutaj, wchodziłem w te pozycje, tak? Dzisiaj nie robię ogólnie całej sesji, nie nagrywam, dlatego tylko chciałem się podzielić tym nagraniem na M5, na M10. Bardzo ładnie ten breakout wygląda, natomiast zobaczcie, jeżeli byście chcieli się wbić tutaj w trade'a, to pokażcie mi moment wejścia w pozycję tutaj, nie? Na M10. Tutaj idzie stop loss, tutaj. No, ciężki temat, nie? Dlatego jest potrzebny tikowy wykres albo na M1 wchodzić w pozycję, bo wtedy ta świeczka mówi Wam więcej i można jakieś wejście fajne wyłapać. I tak samo pewnie będzie na M5, jeżeli weźmiemy sobie M5. Zobaczcie, gdzie tutaj się zebrać pozycję. No, wychodzi tutaj na tej świeczce. No i teraz dobra, ok, można tutaj stop lossa postawić, jeżeli ktoś handluje ze stop lossami. No i w tym przypadku by tutaj siadło 1 do 1, nie? Ale można też ładniejsze wejście zebrać tutaj. Jak ja się tutaj zbierałem na tym wejściu, to tutaj gdzieś będzie tu w okolicach, czyli docelowo troszkę wcześniej, nie? Bo zobaczcie, nawet jakbyście breakout postawili, no to na M5 musicie czekać na zakończenie tej świeczki, nie? Dlatego schodzicie z interwału tutaj i wtedy wchodzicie sobie w pozycję z tego mniejszego interwału, nie? Ok, to mogę zlikwidować. I teraz tak. I teraz jest odwieczny dylemat, czy pozycję zamykać i wchodzić później mniejszymi pozycjami tutaj, nie? I znowu dokładki robić w górę, czy po prostu trzymać, bo jest bardzo mocny trend i trzymać po prostu dzisiaj to momentum do targetu.
Moim zdaniem tu będzie dzisiaj weryfikacja poziomów 23 500, okrągły poziom. Pierwsze spychanie ceny może być 23 400. Jakaś to korekta może nastąpić na okrągłym poziomie, ale docelowo strzelałbym tutaj tak, jakbym miał spekulować 23 500 dzisiaj, nie? D1 wygląda bardzo mocno. Można sobie zrobić sytuację tego typu, że ta D1 może być równa tej D1, nie? Mniej więcej, zobaczcie, bo już to kiedyś w jakimś nagraniu pokazywałem, te D1 są mniej więcej równe, nie? To mniej więcej tak, to nie chodzi o to, żeby to co do punkta było, tylko mniej więcej plus minus tam 50-100 punktów, mniej więcej te świeczki są równe, nie? Więc docelowo takiego zasięgu można oczekiwać tutaj, można spekulować, że to się wydarzy, nie? Więc teraz tak, czekam na zakończenie świeczki o 16 i o 16 jest temat tego typu, że jest shock time, nie? Czyli może być reversal, albo może być potężny ruch w górę, tak? Na kolejne wybicie. Więc zobaczymy, co ta świeczka przyniesie. Z H4 ja tutaj nic ciekawego nie widzę. Coraz to większe poziomy wybijane. Jest to pewnie jakiś tam, można by się było jakiegoś kanału doszukać wzrostowego, natomiast mi się nie chce w to bawić. Zobaczymy tylko, jak tutaj wygląda, jakbyśmy ustawili sobie tutaj linię po tych wierzchołkach. No to tak mniej więcej jesteśmy tutaj teraz. Dobra, wiecie co, ja tak zaraz chyba zamknę tą pozycję i będę się niżej zbierał w pozycję od nowa. Dobra, zamykam tą pozycję. Na tą chwilę jestem plus 185 do przodu. I tutaj mogę już sobie zaraz ustawiać zmniejszone ryzyko. Jako kontynuację zagrania, tylko po prostu chcę złapać lepszy moment wejścia i zmniejszyć ryzyko. Bo nawet teraz, jeżeli ja sobie, zobaczcie, jak ważne jest też zarządzanie ryzykiem. Jeżeli sobie zmniejszacie tutaj ryzyko, jakby wychodzicie na samej górze, no, jak Wam się to uda, nie? Nieraz rynek idzie w górę i nie patrzy na to, czy Wy wychodzicie z pozycji, czy nie. Natomiast teraz tak, zmniejszam ryzyko, bo wykres jest coraz tu wyżej, nie? Im wyżej jest wykres, tym ryzyko trzeba zachować w normie, nie? Czyli jakieś mniejsze, bo może być nieciekawa sytuacja, że nagle pyk, wykres odwróci i może być problem, nie? Dlatego teraz czekam na fajny moment wejścia, po prostu nie patrzę tutaj na jakieś breakouty czy coś, tylko wchodzę jakby pod momentum i staram się znaleźć wejście po prostu na jeden mikrokontrakt. Drugą pozycję, gdyby oni chcieli jednak robić korektę, chciałbym zebrać w tym i tutaj maksymalnie. I wtedy bym, jeżeli wykres by dalej szedł, no nawet tutaj już bym nie zbierał, nie? Poniżej VWAP-a, tutaj gdzieś w tych rejonach, o tu, starałbym się zlikwidować pozycję i odwracać się na weryfikację piątkowego low. Czyli bym odwracał pozycję na shorty. Natomiast na tą chwilę nie widzę potrzeby ku temu i po prostu będę czekał na jakąś fajną sytuację, żeby wejść w pozycję. Tutaj sobie zmienię z powrotem na M10. Na M10 widzę więcej, po prostu jest to troszkę wolniejszy wykres i mi to pasuje. Ok. Dobra, i teraz tak, jak ta świeczka się zamknie zaraz, to wchodzę w pozycję, tak? Wchodzimy w pozycję, target nieistotne, gdzieś tam. Na razie te stop lossy nie są potrzebne i czekam. Zobaczymy, co się rozwinie. Będzie korekta, będę dokładał, nie? Będę dokładał w górę gdzieś tam. Na tą chwilę handluję w górę, bo momentum mówi jasno. Nie handlujemy shortów dzisiaj, tylko handlujemy longi. I tutaj docelowo 23 500 to będzie. W sumie mogę ustawić tutaj niżej troszeczkę ten target, bo wyżej raczej wykres tutaj, no to D1 by musiała być potężna, żeby 23 500, zobaczcie, 23 500 to jest taka D1 jest bardzo spora, nie? Jak widać tutaj po wykresie spora. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Wyżej będę, jeżeli przejdą poziom 23 400, to będę chciał tutaj dołożyć jeszcze jeden mikrokontrakt. Natomiast na razie czekam na 16, żeby zobaczyć, jak ta H1 się zamknie. Później będzie, każda H1 jak się zamyka, to jest, zazwyczaj robi się knot, więc
pewnie będzie jakaś tam korekta i na tej korekcie, niewielkiej korekcie podejrzewam, zbiorę się na dokładki, nie? Jakiś tam tutaj mocny teraz spike się stworzył. Na pewno ktoś coś tweetnął albo coś się wydarzyło, nie wiem jeszcze co. Na razie nie sprawdzałem wydarzeń, później sprawdzę, będzie wiadomo. Dobra, ja się wyciszam, zrobię później z tego zagrania sklejkę, podsumowanko i do usłyszenia później. Jak widać dołożyłem jeden mikrokontrakt i tutaj pewnie skeszuję ze 100 na razie i później będę czekał lub kończył. Trading jest 16, myślę 16:30. Jakby mi się udało jeszcze 100 dziabnąć, to bym zakończył dzień na jakieś plus 300-350. Jest to małe konto, przypominam. Na poprzednich sesjach mówiłem o tym, jest to konto FundingTix. Tutaj jest jedynie $2000 stop lossa, więc łatwo policzyć te $300, nawet ile to jest 2000, więc docelowo to są naprawdę potężne procenty, więc nie należy tego jakby ignorować, że to jest tylko $300, natomiast w stosunku do stop lossa jest to ładnych parę procent, paręnaście procent. Dobra, nie cisną jakby w górę, coś ich tu przyblokowało, więc zamknąłem pozycję, nie patrzyłem na zysk czy tam stratę. Sytuacja tego typu jest tutaj, że nie ma knota. Jak świeczka nie ma knota, więc jest dla mnie range'owa, nie? Więc docelowo tutaj jest też malutki gap po H1. Pasowałoby, żeby to zebrali i wtedy szukać kolejny raz longów. Dobra, temat wygląda tak, że już jest wpół do 17, więc dzisiaj nie będę siedział dłużej. Z tego względu, że musiałbym dłużej posiedzieć dzisiaj, bo wątpię, że to się kolejny setup na wejście wyklaruje się do 17, a nie chciałbym w wakacje poświęcać dłużej na trading niż te 1,5-2 godziny raz, 2 razy w tygodniu w te najlepsze dni. Dzisiaj jest taki troszkę słabszy dzień, ale miałem farta, że wykres się dzisiaj ładnie ruszał. Więc docelowo tak wtorek, środa będę się starał siąść lub środa, czwartek na giełdę i tyle. Dobra, temat wygląda tak, że będę kończył, ponieważ wykres jest za wysoko w tej chwili, żebym longi otwierał, natomiast z kolei shorty przy tak mocnym trendzie to też jest głupota, więc docelowo nie ma co się śpieszyć. Sprawa wygląda tak, dzisiaj na koncie $199, prawie 200, bez 20 centów. Z minus 111 na 199 uważam, że to jest ok, jak na małe konto. $2000 tutaj jest stop loss. Przypominam, że to jest konto FundingTix, 50 000, jest tu 2000 stop lossa i 2500 zysku trzeba zrobić. Więc niedługo tutaj zbliża się wypłata, więc tym bardziej potrzebuję spokoju, jakby brać zyski, wycofywać się w porę z handlu, tym bardziej, że nie ma wolumenu na giełdzie, teraz znaczy na futuresach ogólnie nie ma wolumenu, są wakacje, więc trzeba naprawdę bardzo uważać. No i utworzę dzisiaj nową playlistę na kanale z zagraniami. Jest playlista sesje, teraz będą zagrania, czyli tam, gdzie nie robię sesji, a jest jakieś fajne zagranie do pokazania, no to wrzucam w taką nową playlistę zagrania. Tradycyjnie zapraszam też do subskrypcji, komentarzów, lajkowania. Jest to jakby forma zapłaty za mój poświęcony czas, bo nic od Was nie chcę. Jedynie jeżeli chcecie, to możecie skorzystać z linków, kupić jakieś konto i te pieniądze, które później z afilacji ja dostanę, to będę robił takie giveawaye tutaj na kanale i na Discordzie. Będę rozdawał po prostu konta fundowane i w ten sposób będziemy się bawić tutaj na kanale. Natomiast żadnych szkoleń nic nie sprzedaję, więc możecie tam jakiegoś lajka, suba zostawić. Będę bardzo wdzięczny. Niestety nie zdążyłem Wam dograć jakby drugiego zagrania. To w sumie mogę zamknąć, nieważne. Już Wam mówię, o co chodzi. Nie zdążyłem po prostu, nie miałem jak odpalić nagrywania, musiałem to szybko zrobić. Zebrałem tutaj parę pozycji już Wam mówię jaki setup i doklejam po prostu do nagrania, bo jednak zysk się powiększył, więc należałoby to dograć. I teraz setup, który rozgrywałem, to jest ta linia i tutaj z M10, zobaczcie, nie dociągnęli do VWAP-a, nie? Podtrzymali ładną świeczką tutaj średnią EMA21 i dla mnie jest to sygnał o mocnym trendzie. I teraz setup, który rozgrywałem, to wiadomo, tradycyjnie breakout, mocny impuls wzrostowy, korekta do tej linii trendu tutaj, do tego linii tej breakoutu, podtrzymanie i tutaj zbierałem pozycję. Wyszedłem tutaj
na tej korekcie z tych pozycji i otworzyłem znowu po breakoutie, tak, kolejny breakout, otworzyłem tutaj sobie 2 mikrokontrakty, to zapewne gdzieś niedługo zamknę. Tutaj jest szczyt, który jest do zweryfikowania, więc docelowo może tutaj zamknę i dogrywam ten materiał, żeby jakby zaktualizować wynik, tak. Dobra, nie będę tego trzymał już. Ok, sytuacja wygląda tak, $347 na tym małym koncie, więc docelowo jest wynik poprawiony i tak dzisiaj kończymy. Dobra, myślę, że to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.